Podcast. Podcast? Polcast. Polcast. Rozmowy o kulturze i języku polskim. Halo, halo. Tu Polcast. Witam w kolejnym odcinku podcastu poświęconego kulturze i językowi polskiemu. Dzisiaj mam przyjemność gościć doktor habilitowaną Annę Seretny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry Państwu. Mamy taką konwencję w Polcaście, że przedstawienie gościa ograniczamy do minimum, żeby nie zabierać czasu, ale jedną rzecz z pani biogramu chciałam tutaj przywołać, mianowicie to, że jest pani absolwentką filologii angielskiej, co może być ciekawe w kontekście pierwszego pytania, które pani chcę zadać, którym męczę każdego z moich gości, mianowicie czy kocha pani język polski? Kocham język polski, tak. I była to miłość od pierwszego wejrzenia. Dlaczego? No właśnie, uczyłam się języka angielskiego w szkole. Poszłam na studia na filologię angielską. I całe życie chciałam wtedy uczyć języka angielskiego. Byłam całkiem niezłą studentką. Także czekała na mnie asystentura w zakładzie literatury współczesnej, angielskiej literatury współczesnej. No i właśnie czekała. Miałam zacząć za rok. Ale w międzyczasie zobaczyłam ogłoszenie z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Badań Polonijnych, w którym było napisane, że poszukują nauczycieli języka polskiego jako obcego i dobrze, żeby dobrze znali angielski. Zgłosiłam się. Zostałam przyjęta i zaczęłam uczyć języka polskiego jako obcego. I po pierwszej lekcji wiedziałam, że chyba na anglistykę już nigdy nie wrócę. A po drugiej wiedziałam, że na pewno tam nigdy już nie będę uczyć. I zaczęłam uczyć języka polskiego jako obcego pod koniec lat 80. I jestem tym w dalszym ciągu zafascynowana. Bardzo to lubię, chociaż ostatnio coraz mniej mam do czynienia z samymi studentami, obcokrajowcami. Częściej mam do czynienia z polskimi studentami, którzy chcą się nauczyć, jak uczyć tego języka. Ale myślę, że i to sprawia mi ogromną przyjemność, bo jest w tym coś czarownego, że wychodzimy z własnego języka, robimy taki jakby krok w bok, krok w tył. Wychodzimy z własnej kultury i zaczynamy na nią patrzeć zupełnie inaczej, jak na coś, co inni chcą poznać, w co inni chcą wejść. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, jak im pomóc, a jak im pokazać, że rzeczywiście podjęli dobrą decyzję, bo uczenie się języka polskiego jest fantastyczne, a nauczanie dla mnie zawsze było i jest powołaniem, pasją i przyjemnością. To tak, takie były początki, także i te początki, no, to były Właśnie. lata 80. Czy może pani o tych początkach powiedzieć, bo co to byli za ludzie? Kontekst był inny, lata 80. Ja nie miałam do czynienia ze studentami w latach 80. sensu stricto, dlatego że zaczęłam uczyć w 89 roku. Także to już jest czas, mówiąc krótko, troszeczkę inny. Ale tak, studenci wtedy byli inni niż teraz, to na pewno, dlatego że było ich na przykład mniej, dlatego że do Polski niełatwo było czasem trafić, że bardzo często chcieli poznać ten język, bo mieli bardzo szczególne motywacje. Czasami osobiste, czasami takie dość, powiedziałabym, zaskakujące. Jak na przykład chęć poznania języka, w którym śpiewa Czesław Niemen, prawda? Pani z dalekiej Japonii.
Ja miałam do czynienia głównie ze studentami dorosłymi, bo taka też była struktura Instytutu Badań Polonijnych, tak nazywała się wówczas ta jednostka, która obecnie nosi nazwę Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej. To byli głównie dorośli ludzie. Większość z nich zostawała w Polsce po to, żeby studiować, bo też prowadziliśmy kursy przygotowujące do studiów. Więc te wybory ich były zazwyczaj bardzo mocno umotywowane. Nie chcę powiedzieć, że współcześni studenci to są studenci, którzy motywacji nie mają, ale wtedy nie było takiej wielości rozwiązań, tak? Wtedy to troszeczkę inaczej się, mówiąc krótko, żyło. Możliwości były mniejsze, więc tych wyborów trzeba było dokonywać nie tyle bardziej świadomie, ile troszkę bardziej świadomie konsekwencji, tak? Bo ten wybór niósł określone konsekwencje i drugiego można było, ta szansa na drugi czasami się nie pojawiała. Jasne. Z pewnością te motywacje były inne, bo właśnie kontekst był inny i możliwości były inne. Zacznijmy, rozpoczynając już właśnie rozmowę naszą merytoryczną. Chcemy rozmawiać dzisiaj o języku polskim jako obcym. Ten akronim JPJO jest taki dobrze znany wśród osób zajmujących się tą tematyką. Sugeruje on, że polski ma jakby dwie twarze, co skądinąd oczywiste. Jest on czymś innym dla rodzimych użytkowników, a czymś zupełnie innym dla osób, które go nie znają. I tą obcość można też stopniować, bo mówimy o języku polskim jako obcym, języku polskim jako drugim, języku polskim jako odziedziczonym. Ja może zacznę od tego akronimu JPJO. Ja wiem, że on jest bardzo mocno już zakorzeniony i wszyscy go rozpoznają, ale ja go nie lubię. Ja go nie lubię, dlatego że długo musiałam uczyć swój komputer, żeby mi tego akronimu nie poprawiał na jajo. I jakoś tak pomyślałam sobie, że chyba nie będę go używać. I używam całego rozwinięcia, najczęściej tak. Ale jak trzeba się skracać, to oczywiście tak. Język polski jako obcy, jako rodzimy, jako odziedziczony są różne twarze polszczyzny, tak? Takie twarze polszczyzny, jeśli patrzymy na nią z perspektywy użytkownika, bo dla niego ten język, którym włada, czy ten język, którego się chce nauczyć, właśnie ma różny status, bo będzie czy pełnił w jego życiu różne funkcje, czy też już pełni w jego życiu różne funkcje. No język rodzimy to taki, który właśnie poznajemy w dzieciństwie, przyswajamy go bezwiednie, najczęściej nie wiemy, dlaczego tak mówimy. Potem idziemy do szkoły i uczymy się, jak wygląda struktura tego języka i zadajemy rodzicom pytania, jeśli oczywiście miałam mamę nauczycielkę i pamiętam, że zawsze pytałam, co to jest ten dopełniacz, mamo? Kiedy uczyliśmy się wszystkich przypadków. Coraz więcej umiemy zrobić w tym języku i on jest nam najbliższy. No właśnie, wyrażamy w nim swoje uczucia i swoje emocje i to jest ta rodzimość, tak? No ale chcemy poznawać inne języki i one, jeśli nigdy z nimi nie mieliśmy żadnego kontaktu, to są dla nas obce, tak? Polszczyzna dla cudzoziemców, którzy pochodzą z innych krajów i z jakiegoś powodu chcą się nauczyć polskiego, zazwyczaj właśnie jest tym językiem obcym. I nawet jeżeli go bardzo dobrze znają, to często pozostaje obcym, bo nie posługują się nim na co dzień, tak? Nie posługują się nim na co dzień, może w swoim środowisku gdzieś mają możliwości za granicą tego języka używać, czy w pracy, czy w innym otoczeniu, ale nigdy on
nie przemieni się, tak, nie zmieni swojego statusu na drugi, no bo właśnie nigdy nie zamieszkają w naszym kraju. Jak już zamieszkają i zaczynają tą polszczyzną nasiąkać, to ona się staje dla nich tym językiem drugim, prawda, którego używają. Ich rodzimy, pozostaje rodzimy, bo on jest wdrukowany i on zawsze z nimi zostanie. Natomiast ta polszczyzna staje się dla nich językiem codziennej komunikacji z otoczeniem, bo to otoczenie jest polskie, dom pozostaje prawdopodobnie rodzimy. Więc ten status może się zmieniać. Jeszcze wspomniał Pan o języku odziedziczonym. To jest też taki jeszcze inny przypadek. Takim terminem określamy język, którym posługują się dzieci i kolejne dzieci naszych polskich migrantów. Tak? Bo migrant, jeśli wyjeżdża z kraju, zazwyczaj jako dorosły człowiek, ma w pełni ukształtowany system językowy, potrafi używać języka do wszystkiego, do czego on jest mu potrzebny, mówię o polszczyźnie. Wyjeżdża za granicę i w dalszym ciągu ten język jest w pełni ukształtowany. Tam rodzą się jego dzieci i on im ten język przekazuje, ale całe otoczenie jest, nie wiem, angielskie, szwedzkie, niemieckie, więc ten język nie ma się możliwości tak rozwijać jak w Polsce. Dziecko nie idzie do polskiej szkoły, może iść do szkoły polonijnej, ale ta szkoła ogromnie istotna, jednak ograniczona nawet jeśli chodzi o wymiar godzin. Więc dziecko zaczyna się rozwijać w języku kraju osiedlenia, a polszczyzna staje się takim językiem, którym posługuje się w środowisku domowym. Jest to bardzo często taki bardzo bliski tym dzieciom język. Chociaż to też może się zmieniać. Tutaj mogę taką anegdotę opowiedzieć. Miałam taką grupę studentów w Kanadzie, gdzie pracowałam w Toronto na uniwersytecie i to wszyscy byli dziećmi polskich migrantów, a wszyscy urodzili się w Polsce, ale do Kanady trafili między 4. a 5. rokiem życia. Tak się akurat złożyło. Wszyscy całkiem dobrze mówili po polsku, ale ten polski był taki właśnie nie w pełni rozwinięty, tak? Mało słownictwa, ograniczenia w takiej płynnej komunikacji na tematy niezwiązane z życiem domowym. No ale kiedyś taki mały eksperyment zrobiliśmy i zapytałam ich, w jakim języku wyznaliby miłość osobie, z którą byliby blisko. I 12 osób, 7 na 5 powiedziało, że po polsku, a 5 powiedziało, że po angielsku. A w jakim wieku to były osoby? To byli studenci, którzy wtedy mieli między 20 a 21 lat. Tak, bo to był 3. rok studiów, oni troszkę wcześniej idą na studia niż w Polsce, o rok wcześniej. Więc dla 7 już ten angielski był takim językiem, który był bliższy im emocjonalnie niż polski. I tutaj pamiętam rozmowę, która się odbyła między Jankiem a Julką. Julka była osobą, która chciała powiedzieć I love you, natomiast Janek absolutnie był zwolennikiem kocham cię. I mówił, kocham cię, to ja mogę powiedzieć temu sprzedawcy hot dogów tam, bo I love him, his hot dogs and I love him. Ale dziewczynie, no tylko kocham cię. Na co Julka odpowiedziała, kocham cię, to ja mogę powiedzieć, nie wiem, mamie, tacie, babci, bratu, ale chłopakowi to nigdy w życiu. Także to uwewnętrznienie języka i właśnie ta zmiana jego statusu dokonuje się w ludziach pod wpływem okoliczności zewnętrznych, ale ta bardzo podobna biografia językowa może prowadzić na nieco inną drogę. Mówiąc Bardzo krótko. ciekawe. Także obcy, właśnie dla obcokrajowców
odziedziczony dla tych, którzy mają jakieś polskie korzenie i mieli możliwość nauczyć się tego języka w taki naturalny sposób, poznać ten język w naturalny sposób, tak jak poznają go dzieci polskie w Polsce. Okej. Patrząc na sam język, tę obcość języka można postrzegać na różnych płaszczyznach, poziomach. Może to być poziom dźwiękowy, może to być poziom słów i znaczeń, może to być poziom gramatyki, konstrukcji, czy wreszcie poziom ten najwyższy, pragmatyczny czy kulturowy. Na który z tych poziomów pani polecałaby zwracać uwagę właśnie osobom, które uczą się języka polskiego jako obcego? Który z nich jest taki najbardziej newralgiczny, jeśli chodzi o naukę? Powiem tak, nie chciałabym tych poziomów w żaden sposób hierarchizować, bo myślę, że to do niczego nie prowadzi. Ważne jest i słownictwo, i gramatyka, i wymowa, i pisownia. To wszystko też zależy, pragmatyka, to wszystko też zależy, do czego ten język będzie służył, prawda? Czyli w jakich okolicznościach będziemy z niego korzystać, czy będziemy, nie wiem, uczyć się w tym języku i zdobywać wiedzę, czy będziemy w tym języku pracować, tak? Czy to jest tylko nasz język domowy? W zależności od tego, prawdopodobnie niektóre rzeczy staną się ważniejsze niż inne. Natomiast w samym procesie uczenia języka, kiedy wprowadzamy cudzoziemców w świat języka, no, musimy równoważyć te wszystkie kwestie, żeby właśnie nie powstały jakieś takie niedociągnięcia. Natomiast na pewno ja jestem od dawna zafascynowana słownictwem, słownikiem mentalnym tego, i w jaki sposób w naszej głowie gromadzi się tyle słów, jakie pamiętamy, jakie kojarzymy, jak ich używamy czasami właśnie dla zabawy, czy też dla żartu. I wydaje mi się, że słownictwo jest tym obszarem, na który bardzo trzeba zwracać uwagę. Oczywiście na samym początku, bo bez słów trudno o komunikację jakąkolwiek, prawda? Natomiast u cudzoziemców, którzy zaczynają się uczyć języka, na samym początku ten przyrost warstwy leksykalnej jest ogromny. I on jest bardzo mocno wyczuwalny. Tak? Studenci jeszcze, czy uczący się jeszcze w piątek nie umieli powiedzieć więcej niż ja nazywam się John Kowalski, a 2 tygodnie później już potrafią powiedzieć kilka zdań o sobie, o swojej rodzinie, zapytać kogoś o takie proste rzeczy. Jeszcze, nie wiem, w jednym tygodniu nie umieją opisać pokoju, a w drugim już wiedzą, jak się poruszać po mieście i tak dalej, i tak dalej. Więc na samym początku ten przyrost warstwy leksykalnej jest taki widoczny i satysfakcjonujący przede wszystkim uczących się, bo oni właśnie wchodzą w ten świat i widzą, że potrafią coraz więcej. Natomiast jak pan powiedział o tym newralgicznej sprawie, to chciałabym zwrócić uwagę na słownictwo na takim wyższym poziomie zaawansowania, na poziomie B2, bo to jest jeden z trudniejszych poziomów. Przejście przez niego może nie gwarantuje łatwego osiągnięcia kolejnych poziomów biegłości, ale na pewno ułatwi, jeśli się dobrze ten poziom B2 przejdzie, to kolejne poziomy już nie są takie przykre i takie trudne, a one są czasami przykre i trudne, bo właśnie ze względu na leksykę. Jak ktoś zna 500 słów, a pozna 1000, to jego zasób leksykalny się podwaja i on to czuje, i on to wie, i on ma satysfakcję. Ale jak ktoś zna 5000 słów i nauczy się 500, tyle samo. Ale to wtedy stanowi jakiś procent tego, co zna.
Co więcej, słownictwo, które poznaje się od tego poziomu B2, bo do poziomu B1 to jest to właśnie takie codzienne słownictwo, takie, które funkcjonuje i na co dzień, i można je wyczytać, i wysłuchać, i tak za pomocą takiego prostego słownictwa porozumiewamy się na co dzień, tak? Już z Głókowa przeprowadziła takie badania bardzo dawno, ale na pewno niewiele w tym obszarze się zmieniło. I z jej badań wynika, że około 1000 najczęściej używanych wyrazów pokrywa komunikację mówioną w 90 kilku procentach. No bo ta nasza codzienna komunikacja nie jest specjalnie bogata, ale na poziomie B2 zaczynamy czytać coraz bardziej złożone teksty. Teksty na różne tematy, a przecież słownictwo tematyczne to już jest słownictwo, które jest rzadziej używane. Więc nawet jak się ktoś wyuczy wszystkich słów dotyczących ekologii, to jak dostanie następny tekst o edukacji, no to znowu trzeba zakasać rękawy i zacząć ciężką pracę. Także zadaniem nas jako nauczycieli jest właśnie pokazywanie uczącym się na tych wyższych poziomach zaawansowania, jak wiele już się nauczyli. Także już, że to jest kolejna rzecz, którą oni potrafią. No bo takich słów, których na pewno nie będą znać, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mówi się, że przeciętny rodzimy użytkownik języka zna około 20, 30, 40 tysięcy słów. Nie da się tego też tak dobrze obliczyć, ale i tak z tego ogromnego repertuaru na co dzień używa właśnie kilku tysięcy, ale ma w głowie te, do których się może odwołać. W związku z tym, jak uczący się zna 5, no to zawsze będzie znajdował takie, z którymi będzie miał problem. W związku z tym, no mówię, warto zwracać uczącym się na to uwagę, że umieją coraz więcej. Im więcej tekstów czytają, tym więcej będą poznawać nowych słów i będą mieć większą łatwość w poznawaniu następnych. Także to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, na którą też chciałabym zwrócić uwagę i też przy okazji słów, to są te najczęściej używane słowa, z którymi uczący się stykają się na samym początku swojej przygody z językiem polskim. No i tak, te słowa są rzeczywiście często używane, nie ulega to wątpliwości. Natomiast my jako rodzimi użytkownicy języka, używamy tych słów, wymawiając je bardzo szybko, czasami nie do końca tak, jak powinniśmy. W związku z tym uczący się niby zna te słowa, ale niekiedy nie jest w stanie ich rozpoznać wtedy, kiedy mówi rodzimy użytkownik języka. Bo zwłaszcza jeśli się uczy języka polskiego poza Polską, w Polsce też bywa podobnie, ale przynajmniej to zanurzenie i ten kontakt może być szerszy. No to styka się z tym, jak mówi lektor. Lektor stara się mówić ładnie i wyraźnie. Tak? Słucha nagrań. Nagrania też są ładne i wyraźne. I w związku z tym, jak się pani ma, mówi lektor, natomiast Polak powie, jak się pani ma dzisiaj. I niewiele z tego słychać, a i tak to jest. I tutaj taka moja anegdota, naprawdę ją lubię, bo to już był poziom B2, więc początek, co prawda, no ale już bardziej zaawansowany. I podszedł do mnie jeden ze studentów i powiedział, że on nie wie, co to znaczy słowo psz. Tego nie ma w żadnym słowniku, on sprawdził. Ja mówię, ale nie ma takiego słowa. Nie znam takiego słowa. Mówię, nie wiem, że nie ma. Jak to pani nie zna, pani często używa? No i tutaj trzeba było jakoś wybrnąć z tej sytuacji, więc poprosiłam pana Roberta, żeby w momencie, kiedy używam tego słowa, żeby zastukał, żeby mi zasygnalizować, że właśnie ono padło. No i niedługo potem
powiedziałam do studentów, no przeczytaliśmy ten tekst już 2 razy. Chodziło o słowo przecież, prawda? No a jak na co dzień mówimy, to naprawdę słychać czasami tylko no przecież pan pamięta, No no tak. przecież pan widział, co ja robiłam wczoraj, prawda? I tutaj tych przykładów można byłoby mnożyć, więc też taka, no może nie rada, bo to ale tak, może tak. Taka rada do uczących się, żeby jak najwięcej słuchali. Nawet jak nie do końca rozumieją, to żeby słuchali i żeby byli trochę jak dzieci, które też jak są małe, to niewiele rozumieją, ale stale słuchają i ta umiejętność dzieciaków koncentrowania się na tym, co jestem w stanie wyłapać, a nie na tym, czego na pewno nie rozumiem, tak? No właśnie. Więc z jednej strony tak, osłuchiwanie się, a z drugiej strony taka może rada dla lektorów, żeby nagrywali to samo, co jest nagrane w podręczniku, razem z kolegą, z koleżanką, z przyjaciółką, na telefonie, na dyktafonie i puszczanie tych samych dialogów studentom raz jeszcze, żeby słyszeli, jak to, co standardowe, eleganckie, dopracowane, brzmi w takiej codziennej rozmowie, kiedy rozmawia 2 Polaków, przecież wiadomo, o czym chodzi. No właśnie o to mówi pani, daje pani rady nauczycielom, daje pani rady uczniom. Wydaje się, że z wejściem nowych technologii proces uczenia się języka obcego trochę uległ zmianie. Tak mnie się zdaje, że rola nauczyciela jako takiego wzorca językowego, tej przysłowiowej kasety magnetofonowej już zmalała w dobie internetu, gdzie mnóstwo materiału językowego można sobie znaleźć. Jak pani właśnie widzi rolę lektora i też jak język polski odnajduje się w czasach właśnie internetu? No to pytanie takie jest dość trudne, bo ja nie jestem osobą młodą i w związku z tym tak nie bardzo zastanawiam się nad tym, jak będzie wyglądało nauczanie języka polskiego za lat 20, bo pewnie tego już nie dożyję. Wiem, że będzie wyglądało zupełnie inaczej, właśnie dzięki nowym technologiom, ale też głęboko wierzę w to, że nauczyciel potrzebny będzie zawsze. Że nauczyciel, Dlaczego? że będziemy potrzebowali nauczyciela, który nam podpowie, który zweryfikuje, który pozwoli nam odnaleźć ścieżkę w tej mnogości właśnie materiałów, bo to, że tych materiałów jest bardzo dużo, to, że można słuchać różnego rodzaju podcastów, chociaż takich jak ten, że można znaleźć różnego rodzaju nagrania na YouTubie i tutaj te zasoby internetu wydają się nieskończone, to jednak nauczyciel powinien być taką osobą, która wskaże uczącemu się ten lepszy podcast, tak? Ten ciekawszy podcast, ten podcast, który jest bardziej wartościowy, prawda? Który pozwoli mu, nie wiem, lepiej wejść i w język, i w kulturę, poznać jakichś ciekawych ludzi, albo zapoznać się z jakimiś ciekawymi wydarzeniami, bo to jest właśnie to, co na wyższych poziomach zaawansowania jest niesłychanie ważne. Na niższych poziomach, jak poznajemy nowy język, to uczymy się mówić to, co umiemy w swoim języku powiedzieć, tylko tutaj sobie nakładamy na to kolejny język, tak? Te podstawowe sytuacje komunikacyjne nie wyglądają może identycznie w różnych językach i w różnych kulturach, ale wiele tych rzeczy się powtarza. Tak? Uczymy się nazw owoców, nazw produktów. Jasne, że one są trochę inne w Azji, a trochę inne w Europie, ale tu mamy jakby jakąś taką matrycę. Natomiast ja nie wiem, starałam się, nie wiem jak dobrze mi szło, ale zawsze starałam się, żeby właśnie jak już skończy się ten podstawowy, takie poznawanie tego podstawowego słownictwa i tej podstawowej komunikacji, żeby polski był językiem, starałam się, żeby polski był językiem poznania. To znaczy, żeby
czytali po polsku, uczący się o rzeczach, których w swoim języku nie wiedzieli, tak? Dowiadywali się o tym. Prościej jest to oczywiście robić na przykładzie kultury, bo kultura jest tym obszarem, który no właśnie nas wyróżnia. Zawsze. Prawda? Każdy naród, każda grupa etniczna ma swoją kulturę i pewne charakterystyczne dla tej kultury artefakty, tak? Natomiast tutaj też chodzi o właśnie o poznawanie świata. Poznawanie świata w nowym języku, czyli to jest takie podwójne poznanie, ale dzięki temu ten język głębiej wchodzi, moim zdaniem głębiej wchodzi w pamięć, bo wtedy zapamiętujemy też treści, któreśmy poznali, a które dla nas były nowe i zapamiętujemy je w nowym języku. I tu widzę właśnie rolę lektora, żeby podpowiadał uczącym się, gdzie mogą coś ciekawego, interesującego w tym ogromie materiałów znaleźć. Tak? No i myślę, że młodzi ludzie na pewno będą lepszymi przewodnikami niż my starsi, bo my w tych meandrach internetu nie wszyscy równie dobrze się odnajdujemy. Nie chcę tutaj mówić za wszystkich, ale mówię o sobie, nie zawsze dobrze mi to idzie. Panie profesor, chciałem teraz trochę wejść na wyższy poziom, w sensie takim bardziej może ogólny, porozmawiać o sile języka polskiego na świecie, tak jak myślimy o sile innych języków, jak nas uczy historia, siła języka zawsze była związana z siłą kraju danego, czy ludu mówiącego tym językiem, czy siłą militarną, czy gospodarczą krajów. Wydaje się, że siła gospodarcza Polski wzrasta w ostatnich latach. Czy idzie też za tym wzrost znaczenia języka polskiego na świecie, a przynajmniej czy można mówić o jakimś potencjale właśnie wzrostowym w tym sensie? Ja myślę, że potencjał na pewno jest i moc naszego języka rośnie. O mocy języka decyduje kilka połączonych ze sobą czynników, niekoniecznie zhierarchizowanych, ale na pewno liczba ludności, która posługuje się tym językiem jako rodzimym lub też odziedziczonym. No i tutaj jest nas trochę. Jest nas trochę w kraju, jest nas trochę za granicą. Tworzymy skupiska i te skupiska też promieniują. Także to jest na pewno taki znak siły. Jesteśmy też coraz silniejsi gospodarczo. W związku z tym inne kraje widzą nas takiego gospodarczego partnera. Tak na przykład jak dość powiedziałabym może jeszcze kilka lat temu dla większości z nas tym, że były to Chiny, było to zaskoczenie dla dużej części z nas. Tu chciałabym powiedzieć, że no w Chinach jest kilkanaście uniwersytetów, na których język polski jest nauczany. I liczba tych uniwersytetów rośnie. Tutaj Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wysyła lektorów w wiele miejsc. A jesteśmy dla Chińczyków częścią nowego jedwabnego szlaku. Także oni, no nie chcę powiedzieć, że stawiają na polski, ale uwzględnili polski w swoich właśnie takich planach ekspansji gospodarczej, czego przejawem właśnie jest rozwój miejsc na uniwersytetach, gdzie ten język polski jest nauczany. Oczywiście mamy takie uczelnie jak Uniwersytet w Pekinie, gdzie te tradycje są długoletnie i polonistyka tam jest mocna i silna, ale też na wielu uczelniach, których nazw nie powtórzę, polski jest po prostu nauczany jako język obcy i to ważny język obcy. Są to uczelnie techniczne, gdzie właśnie na niektórych kierunkach nawet zaleca się uczącym się
zapisanie się na kurs języka polskiego i liczba chętnych i liczba kursów na tych uniwersytetach rośnie. Także to jest takie miejsce. No, u naszych zupełnie bliskich sąsiadów też jest coraz więcej takich mieszanych programów. Mam tu na myśli Niemcy, gdzie młodzi ludzie w landach przygranicznych wybierają polski jako kolejny język obcy. Oczywiście kolejny po angielskim. No nie możemy tutaj jednak z językiem angielskim konkurować. Stał się kodem globalnym i no nie możemy, mówiąc krótko, tutaj z tym w jakiś sposób walczyć. Wręcz przeciwnie, powinniśmy to wykorzystać. Także jest bardzo dużo krajów, w których polszczyzna zyskuje na znaczeniu. No, chociażby Brazylia. Dużo się mówi o Polonii amerykańskiej, nieco mniej mówi się o Polonii brazylijskiej, a tam do polskich korzeni mogłoby się przyznać nawet 5 milionów. To jest duża grupa. Także to jest naprawdę bardzo dużo. 1,5 miliona to jest ta taka stała Polonia, o której się wspomina. No i co ciekawe, w kilkunastu gminach w Brazylii polski stał się obok brazylijskiego drugim językiem urzędowym. Czyli językiem funkcjonującym nie tylko w przestrzeni domowej, nie tylko na przykład na uczelni, czyli w pracy, czyli w jakiejś korporacji i tak dalej, tylko w przestrzeni społecznej. W tym języku pojawiły się napisy na ulicach, tak? Nazwy ulic, nazwy miejsc, nazwy instytucji. W instytucjach można niektóre sprawy załatwić po polsku, jeśli ktoś sobie życzy. Także wówczas język polski może się pojawić jako język nauczany w szkole i jest to finansowane przez daną gminę. Jednym z takich wielkich orędowników polszczyzny jest Fabrycio Wicrowski. Jest to historyk, archeolog polskiego pochodzenia. To nazwisko Wicrowski to oczywiście jest przekształceniem Wichrowskiego, bo tak brzmiało polskie nazwisko jego przodków. I to on był właśnie jednym z takich, no właśnie orędowników i walczył o to, żeby polszczyzna taki status mogła zyskać. A jest to jednak zupełnie inaczej, jak idziemy ulicą i widzimy ten język jako no, taki sam jak ten inny język urzędowy. Myślę, że to bardzo mocno wpływa na morale i na takie no właśnie dumę czy satysfakcję z tego, że ja znam ten język i to jest język mój. Z pewnością możemy mówić o sukcesie języka polskiego w Brazylii. Z drugiej strony jest to dosyć pewnie dla większości naszych słuchaczy nowa, egzotyczna nawet w pewnym sensie informacja, że język polski funkcjonuje w Brazylii nawet na poziomie urzędowym w niektórych gminach. Zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałem zapytać właśnie o przyszłość, i prosić o podsumowanie. W jakich barwach widzi pani przyszłość języka polskiego na świecie? Czy to będzie tendencja rozwojowa, czy nie wiem, biorąc pod uwagę no, smutne jednak statystyki demograficzne w Polsce, czy to będzie tendencja w drugą stronę? Oj, no na pewno myślę, że tak długo jak będzie istniał świat, tak długo będą żyli ludzie mówiący po polsku. No przykładem właśnie może być chociażby ta Brazylia, bo tam są potomkowie polskich emigrantów w 5. pokoleniu czasami. Jasne, że to nie jest taka płynna komunikacja i to nie jest taka znajomość polskiego, jak tutaj mamy wśród rodzimych użytkowników języka, ale to są ludzie, którzy się do tego języka przyznają, którzy się z tym językiem utożsamiają. Nawet jak słabo nim mówią, to mówią, że jest to ich język ojczysty.
i mają do tego pełne prawo, bo to, jaki status ma dany język dla danej osoby, to jest jej niezbywalne prawo, tak? Także nie widzę tutaj nie widzę tutaj powodów do zmartwień, a jak patrzę na wzrastającą liczbę studentów w naszej jednostce w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy chcą się uczyć języka polskiego, a którzy naprawdę pochodzą z bardzo różnych stron, to wierzę, że ta tendencja się nie zmienia. Jeśli, jak tutaj wspominaliśmy, będziemy mieli coraz to nowsze technologie, coraz to nowsze narzędzia, to tylko będzie usprawniać opanowywanie polszczyzny, która, co chciałabym bardzo wyraźnie na koniec naszej rozmowy zaznaczyć, wcale nie jest językiem trudnym. O, Nie, dziękuję. jest językiem, takim samym językiem naturalnym jak każdy inny. Może tylko ma nieco inną dynamikę jego poznawania, gdzie początki są bardziej skomplikowane niż środek i koniec. Ale w przeciwieństwie do angielskiego właśnie, który na początku nie stawia aż takich wielkich wymagań, a im wyższy poziom zaawansowania, tym staje się trudniejszy i niełatwo się czasami z tym zmierzyć. Także odczarujmy polszczyznę, bo czasami mówi się, o właśnie, jeden z kilku najtrudniejszych języków świata. I to ma motywować ludzi do uczenia się najtrudniejszego języka. To może być powodem satysfakcji dla tych, którzy go już opanowali, to prawda, ale na pewno nie jest motywatorem. Jest pięknym językiem, który mówi się w bardzo ciekawym kraju i warto się go uczyć. Pani profesor, dziękuję za ten optymistyczny ton na koniec naszej rozmowy. To pięknie zabrzmiało naprawdę, że dopóki będą ludzie na tej ziemi, dopóty będzie słyszalny język polski. Jeszcze raz pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu. Do widzenia. W kolejnym odcinku podcastu będzie mowa o literaturze. Diana Saniewska podejmie z profesor Katarzyną Sawicką-Mierzyńską ciekawie zapowiadający się jednocześnie taki praktyczny temat, co czytać po polsku. Serdecznie zapraszamy. Podcast w ramach projektu Polski między językami realizowany jest na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.